Słuchajcie, jest po weekendzie, idziemy sprawdzić, jak się mają nasza budowa, ile się zmieniła. Co myślisz? Coś się zmieniło? What you think? Something changed? Last time I've been here, it's not yet enough. Yes, for me it's changed. Słuchajcie, teraz takie małe, można powiedzieć, nie widać zmian, chociaż postępują, ale jak widać, przez to, że dzisiaj padało, za dużo nie robili i nikogo nie ma. Ale zobaczcie się, zbrojenie powoli trochę powstaje. Jest zrobione zbrojenie tutaj jest przerwa około 30 cm, czyli tak samo jak u the same like in your friend, what's her name? Jesserus. Nawet bym powiedział, no tyle samo. Teraz będą kładli cały prąd i wodę, ale jest dobrze. Co tam mamy zrobione? Just start. A tu będzie jeszcze jeden słupek. Tu będą, już powoli robią pokoje, nie wiem czy zauważyliście. Tędy będzie korytarz szedł. Tu. I będą pokoje. Tak, tutaj będziecie mieli jeden pokój. Tam narożny drugi pokój. Wyjście na zewnątrz. Trzeci pokój. Będzie dwa pokoje, łazienka, salon. Czyli tu będzie salon nasz. Tak jak widzicie, z aneksem kuchennym. Tu będzie pokój dziecięcy. Tam będzie łazienka. Tam będzie tu pokój dziecięcy, łazienka, spiżarnia, pokój dziecięcy, nasza łazienka i te dwa największe pokoje. Z tej strony to będzie nasza sypialnia i nasze studio. Jak widzicie, powoli zbrojenie już robią, więc coś tam się dzieje. Jestem zadowolony. Orange Cade Group. Powiedzcie mi, jak to się robi za granicą. Tutaj widzicie, wcześniej były duże głazy, ktoś się pytał, po co to wysypują. Potem była ziemia, teraz dodali małych kamieni i będą wylewać beton jutro albo pojutrze na podłogę. Potem filary, dach. Wiecie, dom jest parterowy, więc nie ma problemu i te filary nie muszą być jakieś super mocne. Gdyby był piętrowy, to tak. Ale mówię, byliśmy u znajomej, która korzysta z innej firmy budowlanej, a dokładnie to zatrudniła sobie, wiecie, robotników i kogoś, kto zarządza budową. I tak samo to wygląda, jeśli chodzi o podłogę w domu. Nie chcę tutaj nic im popsuć, więc chodzę powoli. Patrzcie. To będzie chyba mała łazienka taka. Tam będzie spiżarnia i wszystko, co będzie potrzebne, jak jakieś akumulatory do paneli i tak dalej. I kuchnia. A tutaj w tej chwili stoimy w tym pokoju, co jesteśmy. To będzie pokój dziecięcy i obok też będzie pokój dziecięcy. Jakoś tak. Bym musiał zobaczyć dokładnie na planach, bo nie pamiętam. Nie chcę tu im nic popsuć. Jeszcze dużo pracy, zanim zrobią wylewkę, bo najpierw muszą wszystkie rurki porobić. What do you think, baby? Huh? What do you think? This time is much more they make Change? than last time I've been here. What is this mean? This is the What? This is the pillar also? Yes, this is the pillar. Because it's the storage room, CR, maybe. This is the kitchen and salon. Yes. This pillar, because it's the wall, and from this pillar to second pillar is the storage room. Between second two pillar, next one, it's CR. Next one is the kids bedroom first. It's the door outside. Kid bedroom
Second, our bathroom, our bedroom, and our studio. Do you understand? Yeah. And you know the wall here, wall there, and is the door. You see the door? It looks too small. Yeah. No, it's 1.5 meter. Totally, it's 5 meter. It's, you know. Yeah, but after finish, it looks too small because needs to. No. No, it's like you have in here. You have 1.5 meter, and the I don't know, window, or it depends what we want. A? Okej. Jeśli chodzi o pracę przy unitach, to na razie zostały wstrzymane, ponieważ powiedziałem, żeby się skupili bardziej na robieniu domu, żeby był wykończony w ciągu miesiąca. Taki jest plan, chociaż wiem, że to jest nierealny plan. Więc tutaj na razie się nic nie dzieje. Jak widać. Jeszcze muszą wykopać dół na septic tank, no jeszcze sporo roboty. No. They must focus in the house first. I tell it's nothing make here. Only finish the ground level. Yes. Okay, jakieś materiały przyjechały budowlane chyba. Well, say hi. Hi. Oh. Hi. Zabierają się powoli do pracy. Słuchajcie, to tyle z update'u na dzisiaj. Jeszcze mamy 3 tygodnie tutaj na Filipinach, gdzie będziemy sprawdzać ich. Jedziemy teraz porozmawiać jeszcze z deweloperem. Pamiętajcie, że mamy patrona, możecie tam wejść i z nami współpracować, czyli już teraz wynająć pokój dla 2 osób, wspierając nas. I dawcie łapkę w górę, jak się podobało, podajcie dalej i dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnego. Dzień dobry, słuchajcie, dogrywam ten kawałek zaraz przed publikacją materiału z budowy, co właśnie oglądaliście, bo chciałem się z 2 rzeczy, z 2 powodów. Pierwsze to chciałem Wam zrobić Q&A, ale ważniejszy powód to dla tych widzów, co znają Mariusza Szpakowskiego i jego problem. O, czekajcie, muszę odebrać, bo mój syn dzwoni. Zaraz wracam do Was. No, jeszcze raz wszystkiego najlepszego do okazji urodzin, buziaki. No dobra, no to nie wiem, na czym zastanąłem. Ci co znają Mariusza Szpakowskiego, to wiedzą, jaki ma problem z Facebookiem i wypłatami i problem z aktualizacją danych podatkowych. Powiem Wam, że my też mieliśmy jakiś czas temu ten problem. Ogólnie odkąd prowadzimy Facebooka, czyli od ponad 3 lat, co kilka miesięcy pojawia się ten problem, ale mieliśmy taki problem, że przez 2 miesiące nie dostaliśmy wypłaty. 3 dni temu dostaliśmy wypłatę i okazało się, że dzisiaj nam zablokowali konto i wyłączyli monetyzację na wszystkich kanałach. A dla tych, co nie wiedzą, to jest nasze główne źródło utrzymania w tym momencie. Śmieszne, co? Główne źródło, czyli te, które najwięcej przynosi nam dochody, prawda? To nie jest jedyne nasze źródło utrzymania, ale te, które najwięcej, czyli to jest Facebook, monetyzacja na Facebooku, ponieważ głównie nasza widownia filipińska oglądała tam te nasze śmieszne, głupie filmy, które wiem, że są głupie, ale płacą nam za to, więc czasami je robimy. Więc tak. I mamy teraz gigantyczny problem, bo jeśli chodzi o przychody, ja nigdy Wam się nie chwaliłem, ale to jest z rzędu od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy dolarów miesięcznie były w najlepszych okresach. Ostatnio było to kilka tysięcy, przez ostatnie pół roku powiedzmy, ale to cały czas idzie góra, dół, coś fajnego zrobimy, coś śmiesznego, będzie wiralowe i od razu to idzie, kilka tysięcy dolarów jest więcej, więc nigdy nie wiadomo w social media. No ale prawda jest taka, że straciliśmy monetyzację i mamy ten sam problem co Mariusz. Nie możemy zaktualizować naszych danych. Mamy zablokowane tam w tej chwili jakieś 4 czy 5 tysięcy dolarów, a jak dodamy sobie ten ostatni miesiąc, to będzie dużo więcej, bo mieliśmy duży wzrost. Przerwałem na chwilę, bo Jelly przyniosła mi offa, bo już zaczęły mnie nasze ulubione komarki jeść. Nawet w basenie. Więc
W większości filmy będziemy w tej chwili publikować na YouTubie po prostu. Tam, gdzie pieniądze przychodzą i nie ma problemu, nie ma żadnych takich rzeczy jak na Facebooku. Jak wróci monetyzacja, to i tak, jeśli chodzi o polską publiczność, o Was, to nie dotyczy w większości, bo głównie na YouTube publikuję. Tam w większości były filmy w języku angielskim albo filipińskim i angielskim. Więc tak tylko Was informuję, że straciliśmy główne źródło dochodu i nie przejmujemy się tym. Jestem wkurwiony oczywiście, ale na szczęście mamy pieniądze odłożone na tak zwaną czarną godzinę i to też polecam każdemu, też uczę tutaj Filipińczyków, żeby zawsze macie tą wypłatę małą, większą, nie ma to znaczenia, zawsze coś odłóżcie sobie co miesiąc, żeby Wam się zbierało, czy tam zainwestujcie w coś, żeby Wam się zbierało właśnie na tą czarną godzinę. Tak jak my teraz budujemy resort i co? O, nie ma pieniędzy, no ale kurde, gdybyśmy tego nie mieli, to by był problem, prawda? Ale my zanim zaczęliśmy budować, już mieliśmy pieniądze. A więc pojadę teraz tak raz, dwa z Q&A-em, z pytaniami. Od końca zacznę, trochę z różnych filmów te pytania będą. Pierwsze to jest BBB SSS 5049. Napisał albo napisała: czy Filipińczycy mówią po angielsku dobrze? Pozdrawiam Pana i rodzinę. Filipińczycy rozumieją więcej po angielsku niż mówią. Ci, co pracują z turystami albo kiedyś mieli chłopaka, dziewczynę, obcokrajowca, to mówią dużo lepiej po angielsku. Ogólnie mniej problem jest z językiem angielskim na Filipinach niż w Tajlandii takiej, gdzie tajski jest całkowicie innym językiem. Wszystkie dokumenty na Filipinach są po angielsku, a przynajmniej większość z tego, co zauważyłem. I oni rozumieją angielski, takie główne słowa. I w większości problemów nie mam. Częściej to się zdarza tacy, że oni się wstydzą. Tak samo jak Polacy, którzy nie rozmawiają po angielsku, niby rozumieją, ale nie umieją mówić, albo się wstydzą, że powiedzą coś źle. To jest taki sam problem moim zdaniem na Filipinach. Mają angielski w szkole i zauważyłem, że na wioskach no to jest problem z tym angielskim. Też starsi ludzie też mają problem z angielskim, ale i tak jest dużo lepiej niż w innych krajach, naprawdę. Do sklepu wchodzicie, napisy na budynkach, wszystko, aplikacje wszystkie, czy tam rządowe, wszystko jest po angielsku i nie ma z tym najmniejszego problemu. Czasami są jakieś niedopowiedzenia, coś tam, ale ja i tak jestem zadowolony, naprawdę. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy jeszcze jakiś inny komentarz. Mamy dużo oczywiście komentarzy typu pozdrowienia i podziękowania. Wszystkim dziękuję oczywiście za pozytywne komentarze. Głównie się skupię na tych komentarzach, które są pytaniami, tak? O, drugi raz napisał BBB SSS 5049. Jakie są zarobki na Filipinach? No, bardzo różne. Ogólnie mniej więcej są minimalne wynagrodzenie i w zależności od regionu takie jest minimalne wynagrodzenie. Tutaj w okolicach Dumaguete, z tego co wiem, to jest 400 albo 450 peso dziennie. Ale nie możemy, czy w Manili jest 500 albo 600 peso dziennie, tak? Przekładajmy sobie, to jest 400 peso, powiedzmy, to jest jakieś 30 zł, tak? 30 parę złotych, 600 peso to jest 45 zł na przykład, tak w przybliżeniu. Ale to nie jest tak naprawdę odzwierciedleniem, bo na przykład tutaj w tym resorcie, gdzie jesteśmy, pracuje pani od 10 lat i mówi, że co roku ma trochę większą pensję, ale obecnie zarabia taka sprzątaczka, prawda, pomoc tutaj naokoło, zarabia 260 peso, czyli mniej niż 20 zł dziennie za 8 godzin, ale w cenie ma prawdopodobnie spanie tutaj i jedzenie. Więc nie musi się martwić, że nie będzie miała gdzie spać albo co jeść. I dużo jest takich, często tutaj się rozdziela te wynagrodzenia na dniówki i są płacone powiedzmy raz w tygodniu. Tak jak na przykład brat Jelling zarabia 450 peso na budowie, jak i taki pomocnik z podstawowymi umiejętnościami, można powiedzieć od razu po szkole, prawda, bez jakiejś tam specjalizacji.
Inny przykład, w innym hotelu w Boracay mają 6000 pensji miesięcznie peso, czyli 500 zł. W innym hotelu w Dumaguete, w takim tanim hotelu, ale z basenem, mają 4000 kuja miał pensji miesięcznie i pracował tam już od 3 albo 4 lat. Więc jak widać, te zarobki są bardzo niskie. Ogólnie się przyjęło, tak jak ja mówię, tak jak teraz szukamy pracowników i pytamy, no to mówimy, że to będzie około 400 peso dniówki i w tym będzie wyżywienie i nocleg. Taki mam biznesplan zrobiony, między 400 a 600 peso. Oddam Wam inny przykład z tego, co mi wiadomo. Ochroniarz z licencją i pozwoleniem na broń, z własną bronią zarabia 550-600 peso dniówki. Tak to mniej więcej wygląda. Mam nadzieję, że troszeczkę Wam więcej powiedziałem o tym. Dobra, kolejne pytanie. Iras 1079. Kim jest Twoja kobieta na Filipinach, że każdy chce z nią robić zdjęcia? No jesteśmy blogerami. I tylko tyle, prawda? Po prostu jesteśmy znani przez to, że tworzymy blogi i śmieszne filmy kręcimy. I dlatego wszędzie nas rozpoznają. Śmieszne jest, zauważyłem po tych 2 miesiącach na Filipinach, że wszyscy nas kojarzą jako blogerów, ale ponad połowa, jak ich zapytamy, jak się nazywa nasza strona, to nie będą pamiętali. Może dlatego, że moje nazwisko jest trudne do wymienienia, Dudkowski de Familia. Częściej pamiętają nas z Jerlin TikToka czy Instagrama, Pina in Poland. Pina to jest taka kobieta z Filipin, in Poland, czyli w Polsce. No takie. Dobra, jedziemy z kolejnym pytaniem. User myślnik Je1P4 coś tam. Zauważyłem jedno, każda Filipinka ciągnie rodzinę znajomymi, koleżanki na wycieczki. Czy one nie potrafią tylko z mężem i dziećmi pojechać? Słuchajcie, no jest takie powiedzenie na Filipinach. Jeśli bierzesz sobie żonę za Filipinkę, to tak jakby brał ślub z całą rodziną. Jest tak bardzo często, ale nie jest to jakieś tam, tak jak my z Jerlin. Ja bardzo proszę, żeby pojechali, bo nam wtedy pomagają przy dzieciach, tak? Ale wcześniej jeszcze jak nie byłem z Jerlin żoną, no to nieraz się zdarzało, że się umawiałem powiedzmy z dziewczyną na randkę i przychodziła z koleżanką, prawda? No taka podwójna, by można było powiedzieć. To jest bardzo często tak, wszystko zależy od Filipinki. Z zasady jest tak, że Filipinki wspierają rodziców, nie tak jak powiedzmy w Europie, że rodzice tobie dają pieniądze, nam dają pieniądze, jakieś kieszonkowe czy coś. Nie, tutaj dzieci idą do pracy i wysyłają pieniądze do rodziców. Jest to bardzo normalne. My też wysyłamy do mamy i taty Jerlin $250 miesięcznie, bo po prostu ta zasiłek czy tam to nie starcza, prawda? Czy emerytura nie starcza na życie, bo to jest z rzędu, nie pamiętam dokładnie, chcę skłamać, 2000-3000 peso. Bardzo, bardzo mało, prawda? Starczy może na ryż dla jednej osoby. Więc tak to wygląda, więc weźcie pod uwagę to, że jak będziecie brać ślub z żoną, Filipinką, no to będzie na pewno chciała od Was kieszonkowe, żeby wysyłać do rodziny, albo będzie chciała pójść do pracy, żeby zarabiać i wysyłać do rodziny. Tak jest w większości przypadków, prawda? No i tak jest często też, że jesteśmy traktowani jak bankomaty, dlatego często się w filmach śmieję, że jestem ATM-em. Na przykład jeśli idziecie zapraszacie, nie wiem, znajomych na karaoke albo gdzieś tam do baru i jesteście obcokrajowcem, powiedzmy tak jak ja z Jerlin, no to jest normalne przecież, że obcokrajowiec płaci, no przecież zawsze z bankomatu się bierze pieniądze. Nie jest to wyjątkiem, znam osoby, które zarabiają i nie chcą i płacą za siebie, ale to są wyjątki, naprawdę to są wyjątki, jeśli chodzi o Filipiny, więc to tak, no trzeba mieć pieniądze po prostu przyjeżdżając tutaj, według mnie. Ok, Beata myślnik SQ9EX napisała, ale że nada facet, co ty z sobą robisz?
To chyba było odnośnie tego mojego reelsa, gdzie założyłem stanik Jerlin i udawałem jak tańczy. No słuchajcie, zarabiam pieniądze. Za ten film zarobiłem, nie wiem, 200 albo $300. Więc mam dystans do siebie i nie przejmuję się tym, co inni myślą i po prostu robię to, co jest śmieszne. Jednych to śmieszne, innych nie. Ci, co to ich nie śmieszy, to nie muszą oglądać. Jedziemy dalej. Ewa Adryjanska 829. Mam pytanie, czy Jerlin umie pływać? Ona wychowana na Filipinach, ale praktycznie w ogóle nie wchodzi do wody. Nie. Może ja nie kręcę tego, jak jest w wodzie, albo jesteśmy razem wtedy w wodzie. Jerlin umie pływać, nie jest może super pływakiem, ale umie kraulem, żabką, umie pływać i nie ma z tym problemu. Też się trochę wcześniej szkoliłem, żeby jej poprawić ten styl pływania. Bardzo często wchodzi. Właśnie przed chwilą wyszła Jerlin z basenu z matem, że mógł ja nagrać dla Was vloga, tego Q&A nagrać. Dlatego nie widzicie Jerlin, ale prawie to codziennie mogę powiedzieć, że jesteśmy w basenie. Więc tak to wygląda. Jedziemy dalej. Beata SQ9EX. A dlaczego żona nie filmuje? Te 20 minut dałoby radę, ty byś nosił córkę i byś mówił do nas. No właśnie, Beato, dlatego, że moja żona też kręci bloga, z którego głównie żyliśmy, bo Facebook zablokował nam monetyzację i nie wiadomo, czy odblokuje. Podejrzewam, że tam jakieś machlojki, wiecie. Więc ona w tym momencie też kręci bloga. Możesz wejść na Dudkowski de Familia na Facebooka i zobaczyć nasze blogi od tak naprawdę ponad 3 lat tam, z których głównie żyjemy. No to tyle chyba. Kolejne. Mercedes 8280. Bombowy wywód na te wysepki. Ile ma lat Agnes i jak można się z nią skontaktować? Agnes ma lat, żebym Wam nie skłamał, chyba 27 albo 28. Jak można się z nią skontaktować? Można się skontaktować przeze mnie. Albo jak ona by chciała. Pamiętajcie, że wszystkie komentarze, które są odnośnie Jerlin lub Agnes lub Bibi, ja im mówię i pokazuję te komentarze. Więc gdyby chciały, no to by się skontaktowały. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no nie mogę dać do niej kontaktu. W przyszłości, jeśli będziesz chciał się skontaktować z nią i otworzymy resort, no to ona będzie menadżerem u nas w resorcie i wynajmując pokój u nas będziesz mógł przyjechać i wtedy zobaczyć ją, bo będzie tam na 100%, prawda? Ostatnio miałem taką z nią rozmowę, tak już poza tym pytaniem, odnośnie jak długo by chciała u nas pracować. No i powiedziała up to you, czyli zależy to od nas. Więc ustaliłem z nią taką zasadę, jak mam z większości pracowników. Jeśli będzie chciała odejść, to będę chciał, żeby znalazła dla nas pracownika i go przeszkoliła na swoje stanowisko. I wtedy będzie, bo to jest normalne, prawda? Pozna jakiegoś obcokrajowca, będzie chciał ją zabrać do kraju czy coś. Więc tak z nią mam taką zasadę. Jedziemy z następnym pytaniem. I pamiętajcie, że mamy Patronite'a. Mimo że Facebook nie działa, zawsze możecie nas wesprzeć i potem możemy się dobrze bawić razem tutaj na Filipinach. Wejdźcie sobie na Patronite'a, Dudkowski de Familia i tam macie progi różne, od chyba 10 zł do 250 zł. Każdy próg możecie wydać u nas w resorcie, jak go wybudujemy. Wejdźcie i poczytajcie. Namawiam, nie zmuszam. Ok, Omen MGR napisał, czy Ty możesz na końcu wstawić link do swojego filipińskiego kanału? Nie bądź ignorantem, my chcemy oglądać obydwa. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, filipiński kanał ma Dudkowski de Familia na Facebooku i na YouTubie. Na YouTubie mam tam chyba ponad 500 000, strzeliło nam. Wpiszcie sobie Dudkowski de Familia i na pewno będziemy na pierwszym miejscu. Chyba że jakieś fake konta. Na Facebooku mamy w tej chwili 3,1 miliona obserwujących, a na YouTubie mamy ponad 500 000. Bo czasami się zdarzają fake konta,
więc to warto zwrócić uwagę, dlatego mówię te cyferki. Dobra. Krystyna 1 Max. Szczerość to podstawa. Mega plus za to, że nie udajesz i autentyczny przekaz. Pozytywny, zwariowany facet, taki swój chłop. Fajnie się ogląda. Pozdrawiam rodzinkę. Pozdrowienia. Dziękuję bardzo i pozdrawiamy również. Przekażę Jerlin oczywiście Twoje pozdrowienia. No staram się mówić prawdę po prostu, wiesz, i nie owijać w bawełnę. Często dużo ludzi tego nie rozumie i nie lubi mnie za to. Zobaczcie kilka blogów do przodu. Dobra. Małgorzata Jeggensen 7753. Dlaczego parking tylko na 5 aut? Bardzo mały. Słuchaj, dlatego że nie stać było nas na większą działkę. Akurat w tej okolicy, gdzie jest budowane takie osiedle, no nie było większej działki i tak jeszcze tam wykroiliśmy kawałek na pokoje dla służby, dla pracowników. 5 aut. Ile osób z Was było na Filipinach i wypożyczyło samochód? Bardzo mało. W większości będziecie przylatywać do Dumaguete, jak będziecie chcieli do nas, i jeśli wcześniej się skontaktujecie, to ja wyślę po Was samochód albo osobiście przyjadę. Tak? Albo weźmiecie tricykla czy busa. Ostatnio przyleciałem z Manili, to zobaczycie dopiero w przyszłych odcinkach. No to się załamałem. Za busa krzyknęli do naszego resortu 1000 peso. No takiego dużego busa, ale ja byłem sam. Wytargowałem się w końcu na chyba 800 albo 700 peso i się kuja zgodził. 700, tak, 700. Powiedziałem 600 i jedziemy. No 700 peso, no to jeszcze ujdzie tam 50 zł niecałe za 20 minut drogi, 15 minut tak naprawdę. W nocy, jak ja przyjechałem w nocy, no to jest 15 minut drogi. Więc mało osób jeździ samochodami, wypożycza samochody, tym bardziej, że będzie opcja, żeby zaparkować z drugiej strony, prawda? To są tak naprawdę ten parking dla 5 samochodów, moim zdaniem wystarczy. W większości na skuterach jeżdżą. Ci, co umieją jeździć na skuterach, a przyjeżdżają na Filipiny, to w większości wypożyczają ten skuter za te 250-350 peso i nimi jeżdżą. Jest to niebezpieczne oczywiście, też ja nie polecam nikomu jazdy na skuterach, ale na pewno najtańsza opcja transportu na Filipinach. Za samochód teraz, żeby wypożyczyć, trzeba liczyć jakieś 1500 peso za dzień, czyli tam 108 zł, 106 zł. Więc jakby nie patrzeć, 4 razy więcej niż skuter. Jedziemy dalej. Discover Which Elvis napisał, ile działka ma metrów. Standardowo miała mieć 1480 metrów, ale około 250 dokupiliśmy, więc będzie miała jakieś 1750 metrów. Kolejne. Patulski Tomasz. Ten film spóźniony. Świnka dawno ma małe. Łazienki wykończone. Słuchajcie, widzieliście to chyba w ostatnim filmie w piątek, co się ukazał. Tam powiedziałem, że moje filmy są nagrywane wcześniej i po około 2-3 tygodniach ich publikuję, żeby mieć też taki dla siebie święty spokój, bo mam więcej czasu na przygotowanie. Jak mi się nie uda nagrać danego dnia czegoś, czy przez 3 dni, to zawsze mam ten bufor, żebyście mieli film te 3 razy w tygodniu. Nie nagrywam filmów tak jak Mariusz Szpakowski, prawda, z ręki, codziennie wieczorem wsiadam do przygotowania tego, ponieważ nie mam czasu. No musimy się dziećmi zająć, mam też inne rzeczy na głowie i też nie chcę siedzieć codziennie i robić dla Was filmów. Naprawdę. Zawsze te 1-2 dni, 3 dni chcę troszeczkę porobić czegoś innego niż tylko filmy nagrywać. Dlatego mi jest potrzebny ten bufor. I dlatego filmy nie są z dnia na dzień. Jest to daily vlog, ale nie jest tego samego dnia. To tutaj weźcie sobie na przykład Wojtka, który teraz zwiedza świat, prawda? Tam wszystkie kraje chce zwiedzić w 540 dni, jakoś tak. On ma bufor chyba 2 miesiące. I to jest normalne.
Tutaj nie ma w tym nic dziwnego. Większość blogerów, jak robi coś profesjonalnie, stara się, to ma bufor. Jedziemy dalej. Jolanta Świderska, 7061. Jak wy się z waszymi żonami dogadujecie? Ich język tagalog nie znacie, a wasz język angielski bardzo ubogi. Ledwie coś tam dukacie. Pojedynczymi słowami. Żony mówią po angielsku dobrze, więc uczcie się od nich. Pozdrawiam. Nie wiem, co mam powiedzieć, pani Jolanto. Mogę tylko tyle powiedzieć, że... O, pajączek. Że tak, wiem, mój angielski jest tragiczny i jak można widać na tym filmie, wystarczał, żeby wziąć ślub i założyć rodzinę z moją żoną Filipinką. Tagalog, tam moja żona akurat mówi w Bisaya. Na filmach, które robimy na Edukacji Filminia, mówi w Tagalog, bo to jest taki, powiedzmy, oficjalny język, ale w tej części, gdzie my jesteśmy, tak mamy południe Filipin, to jest w większości Bisaya. Nie wiem, no ja się dogaduję bez problemu z żoną. Jeśli czegoś nie możemy zrozumieć tego, no to używamy translatora i się komunikujemy, rozszerzamy naszą wiedzę. Najważniejsze jest używanie języka. Jeśli chodzi o jakość wypowiadania się i to wszystko, no to moja głowa nie jest stworzona do nauki języka i to jestem straszny, jeśli chodzi o naukę, zapamiętywanie. Ale w języku najważniejsze jest to, żeby się rozumieć. Czy robicie coś gramatycznie źle, czy nie umiecie czegoś tam powiedzieć, ale umiecie innymi słowami to wyjaśnić, to jest najważniejsze, żeby się dogadywać i próbować. Tak jest według mnie. I większość osób, które uczą języka angielskiego, powie Ci to samo, moim zdaniem. Dziękuję. Jedziemy dalej. O, Agatka J 3360. Filipinki to takie małpki. No kurde. A Europejki to takie goryle. Nie wiem, co to za komentarz. Filipinki to takie małpki. No są małe, ale to nie znaczy, że są małpkami. Bo to samo bym mógł porównać do kobiet w Europie. Więc tak tylko głupi komentarz. Gosia Roman 2437. Jaką wykonujesz pracę i gdzie pracujesz? Obecnie moja praca to jest głównie nagrywanie filmów i blogowanie. Dodatkowo mam firmę komputerową w Polsce. I to tyle chyba, jeśli chodzi o moje źródła zarobku. No. Skupiamy się głównie w tym momencie na blogach, bo to przynosi więcej pieniędzy niż firma komputerowa moja. Ostatnie pytanie. Ela Szczecińska 7835. Czy będziecie zwiedzać sanktuaria na Filipinach? Czy będziecie zwiedzać sanktuaria na Filipinach? Czy oboje jesteście katolikami i czy macie ślub kościelny? Czy macie ochrzczone dzieci? Ok. Czy będziemy zwiedzać sanktuaria? Na pewno się nadarzy okazja, jak będziemy na Cebu. Tam jest takie fajne, w którym byłem już 2 razy. Ogólnie nie wiem, czy to Wam będzie tam się podobało, ale tak, no, fajny kościół też jest w Cebu. Jeśli mamy taką opcję, to nagrywam, jak jest coś ładnego. Czy oboje jesteście katolikami? Tak, jesteśmy katolikami. Czy macie ślub kościelny? Nie, bo ja miałem kiedyś ślub kościelny, a jak wiecie, Kościół rzadko daje rozwody. Czy macie ochrzczone dzieci? Tak, Lili i Matt i Alex też, ale Lili i Matt mieli chrzest, jest gdzieś na naszym blogu rok temu. Matt już był duży, miał 3 lata, ale ja powiedziałem, że ja nie chcę mieć chrztu, żeby moje dzieci nie były ochrzczone w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że za dużo miałem takich sytuacji z kościołem, gdzie najpierw ksiądz wyciągał pieniądze, rękę po pieniądze, a później dopiero można było rozmawiać. I jedna z takich sytuacji była, jak chciałem zmienić miejsce pogrzebu mojej mamy.
nie zgodził się bez pieniędzy. A więc trzasnąłem drzwiami i powiedziałem dziękuję. Nie wierzę w Kościół, wierzę w Boga, a to są dwie różne rzeczy. Najbogatsza instytucja na świecie, nie muszę do niej chodzić, żeby wierzyć w Boga. To tyle. I to było ostatnie. A, tu jeszcze takie jedno śmieszne zdjęcie, które nie pokażę Wam. Zobaczcie chyba w innym blogu. Słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz taktyczny. Zapraszam na naszego Patronite'a dalej, Dudkowski de Familia. I widzimy się w następnym blogu. I jak będziecie chcieli więcej pytań, to jak się nazbierają, to będę robił Q&A jak tutaj. Na razie.